Wykorzystam fakt, że jestem ładnie zrobiona, umalowana i pogadam do Was, ponieważ nadszedła wiekopomna chwila, gdzie remontuję swój pokój, w którym nagrywam. I bardzo, bardzo długo czekałam na ten remont, bo no kiepsko mi się tutaj funkcjonuje. To był kiedyś taki pokój po prostu graciarnia, że tak powiem, i zrobiliśmy z tego po prostu taki pokój, gdzie nagrywam, ale jest mało funkcjonalny. Ciężko mi się tutaj przemieszczać, poruszać i jest to również pomieszczenie, które nie jest przystosowane za bardzo do obsługi klientów czy do prowadzenia szkoleń, więc chciałabym, aby te pomieszczenie po prostu stało się bardziej funkcjonalne, aby mogła przyjmować tutaj klientki, aby mogła przyjmować tutaj klientki na makijaż, na szkolenie i żebym mogła po prostu przyjemniej tworzyć treści, więc nie wiem, czy ma to jakiś specjalnie edukacyjny sens dzisiejszy filmik, ale wiem, że wszyscy uwielbiają metamorfozy, więc zapraszam Was na metamorfozę mojego studia. Ciężko będzie pokazać dokładnie, jak to się prezentuje, bo jest nie za dużo tutaj maluszek. Oczywiście zawsze musi pilnować, czy dobrze nagrywam, czy dobrze pracuję, także piesek generalnie zostaje. Ale tutaj było tak, taka wersalka, w ogóle bardzo stara, która służyła tutaj głównie dla gości, bo jak mieliśmy jakichś gości w domu, to żeby mieli gdzie spać, to właśnie spali sobie w studio. Tutaj jakaś półeczka, tutaj moje miejsce do nagrywania, czyli moje biurko, dwie lampy, przejdę sobie tutaj. Z tej strony tak to się prezentuje, statyw na kamerę, dwie lampy, dwa softboxy i tutaj moje biureczko, wiecie, z kosmetykami, z pędzlami, lusterko, wszystkie te sprawy. Tutaj z tyłu taki koszyczek jeszcze na jakieś inne bibeloty, tak zwane, takie jak wiecie, jakieś płyny micelarne, chusteczki, tego typu rzeczy, to jakaś lampka, żeby podświetlić tło. Tutaj taka szafa i na tej szafie i w tej szafie jest generalnie wszystko, od nart po kufry, po jakieś żarówki, po prostu jest wszystko i komoda, w której też jest wszystko, od jakichś notatek ze studiów, po ponownie jakieś, wiecie, wszelkiego rodzaju jakieś nuty mojego męża, jakieś żarówki, jakieś takie rzeczy, starania działająca drukarka, tutaj moje artystyczne, prawda, arcydzieła. No, tutaj mam parapet, okno duże. I tak to się prezentuje. I generalnie musicie mi uwierzyć na słowo, że to i tak już jest pomieszczenie, które jest przystosowane całkiem ładnie, bo raz musiałam po prostu poprowadzić tutaj szkolenie, więc generalnie tutaj kiedyś była znacznie większa graciarnia niż jest teraz. Tu jest nawet estetycznie, nawet ładnie, nawet nie za wiele tutaj się dzieje, ale te meble są jeszcze z czasów chyba mojego gimnazjum, więc takie, wiecie, naprawdę jakieś tam stare, wersalka przywieziona od męża z mieszkania rodzinnego. Więc no, są to rzeczy, które po prostu są tutaj, żeby nasze mieszkanie było bardziej funkcjonalne, ale nie są to rzeczy niezbędne do tego pomieszczenia. Chciałabym, żeby to było, wiecie, takie make-up studio, więc zaczynamy! Zrobiło się pusto i brudno. Mebelki mają nowego właściciela. Zostało ze mną tylko to biurko, więc zrobiło się trochę więcej przestrzeni. No i bierzemy się za opróżnienie reszty, bo tu na parapecie mam jeszcze masę rzeczy do przebrania. Remontowy update. Jestem właśnie w trakcie gruntowania ścian. Pokażę Wam, co tutaj zostało wykonane do tej pory. Więc tak, no zostały pousuwane, wiecie, kontakty będą świeże, nowe. Tutaj mąż mi poszpachlował po prostu jakieś takie najpotrzebniejsze miejsca, elementy, momenty i będzie tutaj później montował. Zostały nowe puszki zamontowane, więc tutaj będą nowe kontakty świeże. Troszeczkę przyszlifował mi ściany i ja pościągałam listewki, bo były takie na gwózdki poprzyczepiane. Poprzyklejał mój mąż też kilka klepek, bo odchodziły, bo to jest klepka dębowa, taka prawdziwa, drewniana, więc ja nie chciałam tutaj podłogi zmieniać, tylko po prostu ją oszlifujemy, polakierujemy później.
No, więc tak to się na razie prezentuje. Zostało troszeczkę to wszystko oczyszczone, teraz gruntuję i będę malowała. I wszystkie ściany generalnie mają być białe, biel dobrze odbija światło, więc tutaj w takim studiu się biel przydaje, chociaż całe studio nie będzie takie białe jak większość studii, ale ściany będą białe, więc biorę się za gruntowanie i życzcie mi powodzenia. Dziś jest drugi dzień, już ściany są zagruntowane i pomalowane raz, ale ta farba kryje tak so, więc jeszcze trzeba będzie położyć te 2 warstwy co najmniej, żeby ładnie było wszystko bialutko, no ale powoli do przodu. Widzicie, że jestem sweaty i lecimy dalej. No i zobaczcie, już ściany pomalowane, jest bialutko. 4 warstwy kładłam w końcu. Mamy zamontowane kontakty, Bartek mi zamontował. Jest wyszlifowana i polakierowana podłoga. Teraz będziemy za chwilkę montować listewki, stylówkę, i będzie można się wprowadzać tutaj już z meblami. No i mamy 2 komódki zmontowane, fotelik i wrzucamy tutaj kolejną część mebli. Jestem aktualnie w trakcie skręcania biurka, bo to będzie takie biureczko, przy którym będę nagrywała i obsługiwała klientki, a to biurko prawdopodobnie zostanie też tutaj w tym pomieszczeniu, tylko ono będzie takim biurkiem komputerowym, powiedzmy. Prawdopodobnie na chwilę postawię go w tym rogu i tam będzie właśnie drukarka, komputer i tak dalej. No więc jest na razie to studio, tak się prezentuje, także jest wciąż jakieś tam, wiecie, kartony, jakieś tam różne pakunki, ale już po prostu jestem w stanie nagrywać, jestem w stanie pracować, wciąż jakieś tam echo jest i pogłos, no ale mogę pracować, więc składamy biurko, które będzie do nagrywania i przerzucam się z kosmetykami, to też będzie bardzo fajne, bo wciąż kosmetyki trzymam w tym biurku, a muszę je przerzucić do tych szufladek, więc będzie trochę zabawy. No i biureczko jest, tak się prezentuje, bardzo ładne, takie prościutkie, minimalistyczne. No i tutaj z tej strony teraz postawiłam biurko, no i muszę je teraz opróżnić, bo ono jest cały czas pełne kosmetyków. Wszystko jest cały czas w szufladach. No i teraz będę przerzucać to wszystko do tych szafeczek z Ikei. Mała aktualizacja, bo już jakiś czas tutaj funkcjonuje w tym studio. Pokażę Wam, jak teraz wygląda. Już jest teraz doprowadzone do takiego stanu, że po prostu jestem w stanie pracować, ale jeszcze nie jest wykończone, więc zobaczmy, jak to wygląda. Więc mam tutaj postawione biurko, jak widać wielką lampę. Za tą lampą właśnie wiecie, aparat tutaj jest, statyw i wszystko. Moje biurko do nagrywania i to biurko generalnie wędruje tutaj. Tutaj wisi takie lustro. I tutaj obsługuję klientki, będę robić szkolenia i tak dalej. Tutaj będzie stała jeszcze sofa i tu jest moje takie biurko komputerowe, zresztą widać, że używane. Widać bałagan, więc widać, że jest używane. A tutaj jest jeszcze jedno krzesełko, które po prostu jest dla pieska, bo ono zawsze musi być obok mnie. I tak, jak widać, moje używane biurko, robione już są makijaże, tutaj komoda z kosmetykami, tutaj porządek Wam nagrałam, to na pewno widzieliście już na kanale. No i tak się to na chwilę obecną prezentuje. Mam, słuchajcie, zasłony w końcu, więc pokój wygląda w końcu jak
pokój. Nie wiem, czy będzie dobrze widać kolor, ale to jest taki w sumie rudy troszeczkę kolor. On tak minimalnie wpada w jakąś taką brzoskwinię w róż, ale to jest taki raczej ceglany. No i myślę, że jak będę tutaj miała jakieś kwiatki w takich glinianych doniczkach, to będzie to się tak fajnie komponowało. Bo myślałam o zasłonach, które będą, no wiecie, albo białe, albo jakieś beżowe, ale tak myślałam, że jakiś taki lekki kolor tutaj troszeczkę mi ożywi to pomieszczenie. A taki rudy tutaj się fajnie wpasowuje w klimat. Więc mam zasłonki! Po wielu miesiącach przychodzę do Was z update'em remontowym. Ostatni update był, jak jeszcze miałam długie włosy, więc było to kupę czasu temu. No cóż, ja w tym swoim studio już funkcjonuję, pracuję, nagrywam, montuję, przyjmuję klientki, kursantki na szkolenia indywidualne, więc już tak naprawdę funkcjonuje w tym studio. Teraz wszystko jest poprzewracane do góry nogami, ponieważ dzisiaj właśnie kolejny update i montowanie tam u góry na suficie takiego mebla, w którym będę przechowywać różne rzeczy, które obecnie stoją w salonie, w sypialni i tak dalej. Więc pokój wygląda dzisiaj ponownie, jakby był pusty i niezamieszkały, ale tak naprawdę wszystkie rzeczy są, tylko są przesunięte, żeby panom montażystom łatwiej się tutaj montowało, więc ja tak z brzeszku próbuję dzisiaj publikować odcinek. No i powiem Wam, że jak będę miała już ten mebel, to taka najgrubsza rzecz już będzie skończona i reszta to już będzie w zasadzie taka estetyka, bo no ten mebel jest mi potrzebny, żeby tutaj pochować różnego rodzaju lampy, kufry i mnóstwo innych rzeczy. Natomiast zostanie mi jeszcze tylko zakup kanapy, bo chciałabym tutaj jakąś małą sofę, najlepiej rozkładaną i cała reszta to już będzie wyłącznie estetyka. Może jakiś obrazeczek, kwiatuszek, dywanik, nie wiem, ale to już będzie już czysta przyjemność, nie wymagająca tak dużych nakładów pieniędzy. Zobaczcie, praca w re i tak się prezentuje już częściowo ten mebel i tak naprawdę jest już drugi dzień, ponieważ jeden z tych elemencików nie pasował, musiał zostać wymieniony i w ogóle jest rano, jestem jeszcze w piżamce, ale chciałam Wam pokazać, póki majstrzy nie przyjadą. Tak się wstydzę nagrywać, wiecie, przy innych ludzikach. Więc tak się prezentuje mebelek. Dzisiaj będzie kończony. Tutaj będą jeszcze takie drzwi przesuwane i tutaj z brzeszku, o to maleństwo, to będą takie półeczki na różne pierdy. Także na razie, ale prześwietla. Jeszcze trochę bałaganu tutaj pozasłaniałam niektóre rzeczy, jakieś lampy i biurka i drukarki, żeby nic im się nie stało. I czekam na panów, dzisiaj po południu przyjadą, żeby dokończyć to i będę wypełniać różnymi rzeczami. Mega się cieszę z tego, jak ten mebel się prezentuje, mimo że jeszcze nie jest do końca jakby skończony, ale wiecie, wizja czasami jest jakaś tam, a potem w realiu inaczej to wygląda, albo się prezentuje gorzej. Bałam się, że to będzie taki moloch ciężki w tym pomieszczeniu, ale faktycznie tutaj było tak dużo takiej przestrzeni pustej. Tutaj w tym miejscu to pomieszczenie jest tak wysokie, że super wypełnia się tutaj ta przestrzeń właśnie tym meblem. Także fajnie, cieszę się. Będę mogła powkładać wszystkie jakieś zapasowe lampy, jakieś softboxy, jakieś ładowarki, kufry. Przecież tych kufrów mam kilka, czy jakieś torby na makijaże i różne takie pierdoły. Ojeju, ależ to będzie wspaniałe. Także odzywam się, jak skończą mebel. W moim studio z rana zawsze są takie prześliczne, tęczowe
rozbłyski przez naklejki, które są na oknach. Ponaklejałam je, żeby ptaszki się po prostu nie uderzały o szyby. I mam zawsze taki piękny widok. No i zobaczmy tą naszą piękną szafę. Aka zabudowę, aka pawlacz. Tam jeszcze brakuje jednego elementu, a tuż tam nie będę Wam się rozpowiadać, o co chodzi, ale tutaj jeszcze dojdzie w tym miejscu jeszcze jeden element, ale tak się prezentuje ta zabudowa. No jestem mega zadowolona. Jeszcze raz. Jestem mega zadowolona z tego, jak to wyszło. Nawet mam wrażenie, że ten pokój wygląda lepiej z tym meblem niż przed. Tak, tutaj była taka pusta przestrzeń. Tutaj mam takie malutkie półeczki. Będę mogła sobie wstawić tam, wiecie, jakieś kwiatki albo jakieś segregatory. No i tutaj mam takie wspaniałe, bardzo lekko rozsuwające się szafki. Tutaj mam różnego rodzaju kartony, pudełka, takie mniejsze. Tutaj mamy 3 półki. W środkowym mam 2 półki na takie trochę większe rzeczy i tutaj właśnie są też jakieś kartony, trochę jakieś kuferki i trochę takich pierdółek różnego rodzaju. Jeszcze nie mam, tak wiecie, tak w pełni sensownie ogarniętego tego pomieszczenia, że tak powiem, tej przestrzeni, więc na razie tak powkładałam, tak jak wydaje mi się, że będzie ok, ale wiecie jak to jest. W praktyce wychodzi, i tu widzę, że coś mi wyłazi, stopka od krzesła. A trzecia szafka to jest taka naprawdę duża. Chciałam taką jedną dużą przestrzeń, żeby właśnie zmieścił się kufer i jeszcze co fajniejsze, zmieściła się tutaj taka wielka lampa w takim czarnym futerale. Tam wyżej jakieś softboxy, także wszystkie takie właśnie najgorsze graty mi się tutaj pomieściły, więc jestem mega zadowolona. I wiem, że ta szafka się wydaje dosyć wysoko, ale są tutaj w głównej mierze rzeczy, po które nie sięgam tak na co dzień, po które nie są mi potrzebne cały czas, raczej takie, po które będę sięgała okazjonalnie, więc nie zależy mi na tym, żeby to było bardzo nisko i żeby dostęp do tych rzeczy był wygodny, bo tak jak wspomniałam, nie są to rzeczy takie pierwszej potrzeby. Te rzeczy pierwszej potrzeby mam tu gdzieś w niższych jakichś półeczkach, więc a siedzę właśnie sobie na biurku. A tak zwykle tutaj siedzę, nagrywam, półeczka i u góry mebelek, który jest niewidoczny. Właśnie to jest super zaprojektowane w taki sposób, że ja wstaję i mi to nie przeszkadza, mi nie wadzi, nie wali w łeb, po pierwsze. Po drugie, nie będzie kolidować tutaj z nagraniami, jak będę chciała nawet zrobić sobie jakieś tło, jakieś kolory, coś tam. Tutaj mi nic nie koliduje, nie wchodzi w kadr, jaki daleki by on nie był, więc to jest ogromny plus. No i właśnie zależało mi, żeby ta przestrzeń taka do samego sufitu była zagospodarowana, zaprojektowana, a projektem tego mebla zajęła się moja przyjaciółka, także tym bardziej jestem szczęśliwa i dumna z Kingi, że znowu zrobiła mi coś wspaniałego, bo Kinga projektowała również moje meble w łazience, które pewnie nieraz gdzieś tam w jakimś odcinku widzieliście i są przecudowne i no po prostu coś pięknego. I te też są fantastyczne. Cudownie, że to jest wszystko rozsuwane i mam dużo przestrzeni, bo otwierane czy do góry, czy tak, to wiadomo, od razu tej przestrzeni się robi mniej. A te rozsuwane, no jest po prostu coś pięknego. Podlinkuję Wam na dole biuro projektowe, w którym Kinga pracuje. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś projektu mieszkania czy mebla, piszcie do niej. Także ja jestem zachwycona. Zobaczymy jeszcze, jak w praktyce z ułożeniem tych wszystkich rzeczy, czy będę potrzebowała czegoś, gdzieś coś poprzenosić, bo niektóre półki jeszcze mam takie w miarę do zagospodarowania, ale na razie jest tak i jest elegancko. Uwielbiam ten pokój rano, jak wchodzi właśnie takie świeże słońce poranne za oknem, wbija się tutaj do pokoju i tworzę taką piękną tęczę przez te naklejki. Strasznie bałam się, że te naklejki będą wyglądały kiczowato, bardzo ich nie chciałam, powiem szczerze. Ale zależało mi na dobru ptaszków, które czasami tutaj niestety uderzały się o te okna, bo jak widzicie, za oknem mamy dużo zieleni, więc tutaj żyje sobie dużo ptaków. Ale powiem Wam, że ten plus, który widzę właśnie tutaj na ścianie, myślę, że był tego wart. No i słuchajcie, mamy to, jest sofa. W końcu mogę Wam pokazać, bo jest dzisiaj w miarę jasno, bo powiem Wam, że ona już jest chyba w listopadzie, ją kupiłam. A jest styczeń, koniec stycznia, ale po prostu cały czas było ciemno i brzydko. I nie miałam po prostu kiedy Wam jej pokazać, żeby było ją dobrze widać. To jest w ogóle taka sztruksowa
kanapa. Tu ma takie przeszycie, gdzie się zmienia kierunek tych pasków. Tu dorzuciłam sobie poduchę i generalnie zależało mi na tym, aby ta sofa była jak najmniejsza. Dlatego postanowiłam znaleźć model, który nie ma takich boczków, żeby właśnie była węższa. Tutaj ją postawiłam sobie w rogu. I ona jest generalnie rozkładana. Tutaj widzicie, że jest taka jakby pozwijana jak naleśnik. Można ją rozłożyć i już była kilka razy używana właśnie do spania, więc ma też taką dodatkową funkcję, więc oprócz tego, że można sobie tutaj usiąść, odpocząć, pić herbatkę, no to można też w razie czego przenocować. Także ostatni najdroższy zakup już jest zrobiony. To był taki najdroższy, no chapaj Maszku, chapaj. I generalnie studio jest skończone, bo to był taki ostatni, najdroższy zakup. I to, co mnie czeka, to już jedyne jakieś dekoracje. Myślałam, żeby sobie kupić jakąś lampkę na biurko, powiesić jakiś obrazek, może, nie wiem, jakiś dywanik, jakiś kwiatek jeszcze dojdzie, ale myślę, że już nie będę tego rejestrować, bo nie wiem, kiedy to kupię. Obrazki w ogóle chciałabym sama stworzyć, więc nie wiem, ile mi to zajmie, a ten film i tak już jest bardzo, bardzo długo tworzony, więc myślę, że pokażę Wam po prostu, jak prezentuje się studio, tak ostatecznie i na tym zakończymy. Ewentualnie pokażę Wam któregoś razu jakiś update, jeżeli pojawi się tutaj jakaś nowa dekoracja lub coś w tym stylu. No, w studiu już pracuję od dawna, od ponad roku. Jest bardzo funkcjonalne. Uważam, że to, co wymyśliłam sobie tutaj, to była najlepsza możliwość, żeby wykorzystać to pomieszczenie, które nie jest może jakieś wielkie, ale właśnie trzeba było przemyśleć co i jak, żeby to właśnie było funkcjonalnie, żeby nie zająć zbyt dużo przestrzeni. No i myślę, że udało mi się to osiągnąć. Ja jestem bardzo zadowolona, fajnie mi się tutaj pracuje, ale też fajnie mi się przyjmuje klientki, kursantki, więc studio spełnia wszystkie swoje funkcje i do nagrywania, i do montowania filmów, i do przyjmowania klientów. No i piesek ma sobie gdzie poleżeć teraz na kanapce, tak? Jeżeli chcielibyście mnie tutaj odwiedzić, to na dole w opisie zawsze znajdziecie informacje na temat szkoleń indywidualnych, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim szkoleniem, to zapraszam Was do kontaktu. No i tak prezentuje się moje studio. Więc zaczynając od prawego narzędzika i mojego złotego maluszka, mamy okno z kwiatuszkami, zasłony, więc wszystko co trzeba. Tutaj jeszcze wisi taki kapelek, on będzie tutaj tak schowany troszkę, ale po prostu nie było jakoś okazji, żeby się tym zająć, więc ten kabelek też będzie ukryty. No i tutaj mamy sofę, żeby klientka mogła sobie usiąść, żeby piesek mógł się położyć, albo ja czasami też mi się zdarzało sobie po prostu usiąść z laptopem i sobie coś tam porobić, pomontować. Tutaj jest mój kącik komputerowy i jak widzicie właśnie jest drukarka, laptop, najważniejsze rzeczy. Tutaj u góry, jak wcześniej widzieliście w poprzednich ujęciach, mam bardzo duży mebel, w którym trzymam przeróżne rzeczy, od lamp po też jakieś dokumenty i ogólnie te krzesełko, które jest tutaj, ja sobie tym krzesełkiem jeżdżę i tym krzesełkiem sobie jeżdżę od tego biurka do tego biurka i właśnie tutaj jest ten mój kącik do nagrywania. Kamera zwykle stoi właśnie z tej strony, tutaj gdzie jest lampa, tutaj widzicie statyw i on sobie na tym statywie stoi. Będę chciała sobie w ogóle kupić taki mniejszy statyw, który się mocuje do biurka, żeby tutaj mniej miejsca mi zajmowało, ale to też w przyszłości. A kiedy obsługuję klientki, to biurko przesuwam pod lustro i zaraz Wam pokażę. O, i tak się prezentuje studio, kiedy potrzebuję mieć przestrzeń dla klientki. Tutaj to biurko zostaje przesunięte pod to fajne właśnie lustro z lampkami. Troszkę przyciemnie. No i mamy takie, wiecie, ala hollywoodzkie lustro. I w ogóle to lustro też mi czasami służy do stworzenia światła bocznego. Jak nagrywam, jak jest mega ciemno, to powiem Wam, że taka jedna lampa od przodu to jest trochę za mało. I właśnie pomagam sobie, dopalając sobie tą lampę, znaczy to lustro włączając po prostu. I zazwyczaj obsługuję też na tym krzesełku, aczkolwiek mam takie krzesło, wiecie, wizerzysty, takie wysokie, ale na tym mi jest raczej wygodniej. Więc studio prezentuje się w ten sposób, kiedy obsługuję klientki. No właśnie brakuje mi tutaj może jakiegoś, wiecie, fajnego kwiata tutaj, żeby postawić, albo za kanapą jakiegoś może obrazka i tak dalej, bo jest na razie trochę surowo, jak w ten sposób to wygląda. No ale tak czy siak uważam, że wizualnie to, co było, a co jest, to jest niebo i zima i jestem po prostu mega szczęśliwa, jak to wygląda. I tak prezentuje się moje studio. Myślę, że może jak będę chciała jeszcze tutaj udekorować sobie trochę to pomieszczenie, to po prostu nagram Wam jakiegoś odrębnego vloga z takiego procesu, bo myślę, że
będę tutaj chciała coś jeszcze wprowadzić do tego pomieszczenia, aczkolwiek moim zdaniem nie jest to takie istotne, żeby warto było czekać kolejne, nie wiem, pół roku czy rok na to, aż po prostu skończę, bo sama nie wiem, kiedy do tego dojdzie, bo i tak jest to funkcjonalne pomieszczenie i nie zależy mi na tym, żeby jak najszybciej kupić kwiatka, czy inny obrazek, czy dywanik, więc nie chciałabym jeszcze tutaj przedłużać procesu powstawania tego filmu, bo i tak trwał bardzo, bardzo długo. Myślę, że nawet bez tych dekoracji, jak spojrzy się na to, jak to pomieszczenie wyglądało wcześniej i jak kompletnie niefunkcjonalne było, a jak się spojrzy teraz, jakie jest wygodne i przestrzenne i funkcjonalne i praktyczne po prostu pod każdym względem, no to tutaj i tak, wiecie, ten obrazek to tam nie robi roboty w ogóle. Także no napiszcie mi, jak Wam podobał się odcinek i czy lubicie w ogóle tego typu materiały, bo mnie zawsze mega inspirują, ale jestem ciekawa, jak moi odbiorcy postrzegają takie filmy. Także jeżeli Wam się podobało, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!